Okej, witam. Zdecydowałem się opublikować tutorial, jak wyłączyć telemetrię w Windows 10, bo jest pewien proces, który chciałem wam pokazać, który obciążał mi dysk. Jak otwieracie monitor wydajności i macie tu dysk, tu wam pokazuję, który proces mi zużywał. W pliku PDF mam zapisane, bo ja nie pamiętam nazwy tego procesu, ale on ma związek z telemetrią i dzięki temu będziecie mogli go wyłączyć. On się nazywa compactelrunner.exe i to mi obciążało dysk i dlatego wiem, jak telemetrię też wyłączyć, ale mam angielskiego Windowsa, więc wam nie pomogę, jeśli chodzi o wyłączenie telemetrii w wersji polskojęzycznej. Ale nic, dobra. Naprzód zaczniemy od usług. Przepraszam, kaszlnęło mi się. Tutaj trzeba wyłączyć connected Connected User Experience i telemetrię. Tutaj trzeba na przykład ustawić na wartość Disabled. Nie dajecie apply, bo tutaj jeszcze trzeba skonfigurować. Tutaj nie podejmujemy żadnej akcji. Ilość dni resetowania też dajemy na 0. Ja to wyłączyłem, to jest pierwszy sposób. Drugi sposób Task Scheduler. O nie. Aha, tak się to pisze. A jakoś mi nie wykrywał. No i dobra, to co musimy trochę powiększyć. Bo ja muszę wam na kilka sposobów pokazać, bo wcześniej nie użytkowałem Microsoft, Windows, Application Experience, Microsoft Compatibility Appraiser. Dajecie na Disable. Tutaj podobnie program Data Updater dajecie na Disable. Ojejku, nie dałem Disable. A, wyłączę to całkiem. Jakie to są właściwości tego? O, tu jeszcze więcej. O, super, to ja nie wiedziałem, że to są jeszcze... O, super, macie jeszcze tutaj opcje, że możecie tutaj również to wyłączyć. Dość duże możliwości są tutaj. A to nie, to zostawię. Jeszcze raz tu wyłączam. Dobra, to nic. Zawsze możecie sobie wyłączyć albo wykasować całkiem. Na waszym miejscu raczej bym to wykasował, aby tego w ogóle nie było. Dobra. I zaczekajcie. Także ten proces, o którym mówiłem, wskazał mi telemetrię. Trzecia rzecz to rejestr. Dobra, ale tutaj trzeba się skupić. Haki local machine, software, policies, Microsoft, Windows, data collection i tutaj trzeba utworzyć ciąg 32-bitową wartość Word. Klikamy na to, wstawiamy zamiast 1 0 i telemetria wam nie będzie już aktywna u was, jak macie Windows 10 Home Premium. Inne usługi związane z obciążeniem dysku, które należałoby wyłączyć, bo to jest mój ogólny tutorial. Ja jeszcze tu naprawiłem. Background Intelligent Transfer Service, jak macie angielski Windows. Superfetch wyłączamy, tak jak wcześniej pokazałem. Recover dajmy tu, wartość dni 0 i dajmy na Disabled. Windows Search całkowicie wyłączamy. Windows Update ustawiamy tak, dajemy Recover na Take No Action. Ja się dałem na wyłączone całkowicie, bo to też ma wpływ na wydajność. Przepraszam, kaszlnąłem się.
Tutaj dajemy na menu. Jak macie standard SATA Host Controller Driver zamiast AMD SATA, bo AMD SATA Controller jest kompatybilny. Standard SATA Host Controller Driver nie jest kompatybilny, bo jest z roku 2006, a ten z 2015. To robimy coś takiego. Device Instance Path. Kurczę, ciągle kaszle dzisiaj. I szybko to znajdziemy, bo to nie jest wcale takie skomplikowane. Taki local machine, system, current, control sec, enum, PCI. To jest ważne. I tutaj wchodzimy do tego ciągu 4391. Tu chodzi... Nie wiem jak będzie do sterownika SATA Controller z 2006 roku. Tu Device Format, Interrupt Management. Tutaj MSI Supported ma być wartość 0, bo jak jest 1 to będą problemy z kompatybilnością i będzie wpływało na wydajność dysku i będzie obciążało wam dysk. Bo standardowy sterownik SATA Controller z 2006 roku musi być w ten sposób skonfigurowany. Jeszcze kolejna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę. Pamięć wirtualną. Ja sobie całkowicie wyłączyłem ją, ale dałem na set. No paging file. Jak macie dużo RAMu, bo jej nie potrzebujecie. Ostatnia rzecz. Settings, jak wchodzicie. Wszystkie powiadomienia musicie powyłączać. To też ma wpływ na wydajność. Ja sobie tu wszystkie powiadomienia powyłączałem, aplikacje działające w tle. Ale musicie zrobić to tu. Tutaj wszystko powyłączałem. Także nic nie mam, absolutnie nic włączonego tu, bo to też ma wpływ na wydajność, aż do samego końca. I aplikacje, które mi w tle działały. Jestem na bank przekonany, że to, o czym teraz mówię, powinno wam pomóc pozbyć się obciążenia dysku. To jest ogólny tutorial i wierzę, że wam pomoże, bo ja teraz kopiuję pliki programem Copy 200 giga i nie mam obciążonego dysku, a kopiuję z dysku USB na drugi dysk USB, bo mam stację dysków. A mimo to nie mam głównego dysku obciążonego, a ten drugi dysk nawet nie jest na 100% obciążony, bo używam USB 3.0 i Copy. Polecam Copy program, bo bardzo szybki jest i jest dobry. To byłoby na tyle, dziękuję za uwagę.